Serdecznie witam w 7. odcinku Wiatr ze Wschodu pod tytułem Brudna gra. W poprzednim odcinku opowiedziałem o powstaniu Sojuszu Trzech Cesarzy oraz wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej. W tym odcinku opowiem o konferencji w Berlinie i intrygach żydowskiego agenta. W czerwcu 1878 doszło do konferencji pokojowej w Berlinie, mającej rzekomo rozwiązać spory pomiędzy Rosją a Turcją oraz zakończyć wojnę rosyjsko-turecką. Jak wspomniałem, w praktyce wojnę tę już wygrała Rosja, jednakże czerwoni entuzjaści nowego porządku świata nie chcą tego zaakceptować i to oni są głównymi inspiratorami zwołania tej konferencji. O konferencji pokojowej w Berlinie pisze King. Będący całkowitą własnością Rothschildów, brytyjsko-żydowski pierwszy minister Benjamin Disraeli dominuje podczas konferencji, która została zwołana do rozwiązania wojny rosyjsko-tureckiej. Wielka Brytania, Niemcy, Austro-Węgry, Rosja, Francja, Włochy i Turcja uczestniczą na konferencji w Berlinie. Turcy otomańscy nadal kontrolują Świętą Ziemię, ale Wielka Brytania i Rothschildowie chcą całkowitego zajęcia Palestyny. Rosja jest zobowiązana do ochrony chrześcijan ortodoksyjnych w całej południowej Europie i Turcji. Zanim jednak doszło do samej konferencji, rozpoczęła się brudna gra agenta czerwonych. Przed rozpoczęciem kongresu Disraeli zawiera sekretny układ z Turkami przeciwko Rosji, w wyniku którego Wielka Brytania zatrzyma strategiczną wyspę Cypr. To daje Disraeliemu korzyści pozwalające zagrażać Rosji wojną, kiedy nie będzie zgadzała się z żądaniami Turków, którzy właśnie przegrali wojnę. Kolejnym krokiem czerwonego agenta jest zawiązanie drugiego brudnego układu. Kolejny brudny układ przed samą konferencją następuje pomiędzy Disraelim a Austro-Węgrami, niedawnymi sprzymierzeńcami Rosji. Słowiańscy ortodoksyjni chrześcijanie, włączając Serbów z Bośni, mają być pod rządami Austro-Węgier. Rosja i jej słowiańscy sprzymierzeńcy wygrali wojnę z Turkami, ale teraz wielu Słowian ma być pod rządami Turcji i Austro-Węgier. Rodzi to gniew pomiędzy Słowianami mającymi być poddanymi Austro-Węgier, szczególnie Serbami z Bośni, którym zabrania się łączyć z niezależnym narodem Serbii. Podsumowując, przed konferencją w Berlinie agent Rothschildów Disraeli zawiera sekretny układ z Turkami, którzy przekazują wyspę Cypr Brytyjczykom w celu szantażu Rosji. Kolejną intrygą Disraeliego, dokonaną jeszcze przed rozpoczęciem obrad w Berlinie, jest brudny układ z Austro-Węgrami przeciwko Rosji, w wyniku którego Słowianie i ortodoksyjni chrześcijanie, włączając Serbów z Bośni, mają być poddanymi Austro-Węgier i Turcji. Ostatecznie brudne sztuczki intryganta Disraeliego doprowadzają do rozbicia Sojuszu Trzech Cesarzy w czerwcu 1878 roku. Kanclerz Bismarck próbuje powstrzymać spory wywołane przez Disraeliego i powstrzymać rozbicie Sojuszu Trzech Cesarzy. Ale upokorzenia Rosji z rąk Wielkiej Brytanii, Turcji i Austro-Węgier są zbyt duże do zniesienia. Rosja wycofuje się z sojuszu. Zamiast sprzymierzać się z Niemcami, odcina się od sojuszu i staje w pozycji, w której może prowadzić rozgrywki przeciwko sprzymierzeńcowi Niemiec, Austro-Węgrom. Po powrocie do Anglii z konferencji pokojowej w Berlinie Disraeli chełpi się królowej Wiktorii, w jaki sposób zabił Sojusz Trzech Cesarzy.
Kiedy sojusz trzech cesarzy został rozbity, Rothschildowie i ich agent Disraeli wzmogli swoje ataki na Rosję. Disraeli spiskuje w celu wzmocnienia potęgi brytyjskiej wzdłuż długiej granicy azjatyckiej, oddzielającej Rosję od Afganistanu. Musi on przekonać parlament i Brytyjczyków do afgańskiego spisku, jak również okłamać królową, którą oczarował i owinął wokół palca. 2 lata wcześniej podstępny pochlebca uzyskał tytuł cesarza Indii, nadany przez królową Wiktorię. Disraeli fałszywie oskarża Rosję o planowanie podbicia Indii przez Afganistan. Oskarżenia są śmieszne. Rosja nie ma intencji atakowania Indii, a afgańskie i himalajskie góry czynią podbój dosłownie niemożliwy. Żeby pokonać nieistniejące rosyjskie zagrożenie, Disraeli proponuje brytyjską okupację Afganistanu. Pisze list do Wiktorii o swoim planie, żeby oczyścić centralną Azję z Rosjan i przepędzić ich do Morza Kaspijskiego. Odwołanie do patriotyzmu prowadzi Wielką Brytanię do inwazji na Afganistan i kampania ta kończy się bardzo źle dla Brytyjczyków. Wycofują się w 1880. Podsumowując, Disraeli dzięki poparciu Rothschildów ma ogromny wpływ na parlament, opinię publiczną, jak i na samą królową Wiktorię. Wykorzystuje to poparcie, wywołując intrygę, w której oskarża cara Rosji Aleksandra II o planowanie rzekomego podboju Indii. Sprowokowana przez Disraeliego inwazja Wielkiej Brytanii na Afganistan kończy się porażką. Okupacja Afganistanu przez wojska brytyjskie zaczęła się na długo przed konferencją pokojową w Berlinie. Podobno Brytyjczyków niepokoiły rosnące wpływy Rosji na dworze afgańskiego władcy Dosta Mohammada. Dlatego rozpętali wojnę w Afganistanie w 1839, oficjalnie w celu zapewnienia lepszej obrony Indii od północy. Kolejna druga wojna, o której mówiłem w tym odcinku, rozpętała się w 1878 i trwała do 1880. Trzecia wojna rozpoczęła się w 1919 i trwała niecały rok. We wszystkich tych wojnach Brytyjczycy uparcie twierdzili, że bronią Indii przed rzekomą inwazją wojsk rosyjskich. Nie ulega wątpliwości, że oficjalne stanowisko Wielkiej Brytanii w prowadzonych 3 wojnach afgańskich było tylko pretekstem do ograniczenia wpływów i potęgi Rosji na rzecz świata anglosaskiego. Wielka Brytania nie była państwem suwerennym już od 1815 roku i jej polityka zagraniczna była tylko realizacją planów żydowskiego klanu Rothschildów. King pisze o grze afgańskiej. Wielka gra w Afganistanie będzie rozgrywana ponownie w 2001 roku. Zamiast fikcyjnego zagrożenia przeciwko Indiom będą to tym razem przygotowane ataki nowego porządku świata i fikcyjnego zagrożenia ze strony Al-Kaidy, które będą użyte jako usprawiedliwienie otoczenia Rosji przy pomocy Afganistanu i innych azjatyckich narodów. Zburzenie kompleksu budynków World Trade Center w Nowym Jorku podczas ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku staje się usprawiedliwieniem do brudnej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, prowadzonej nawet w czasach współczesnych. Walka z rzekomym terroryzmem lub jego zagrożeniem jest idealną przykrywką dla tajnych operacji amerykańskiego CIA. Do tematu rzekomej walki Amerykanów z terroryzmem powrócę w innych odcinkach. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka
Zamazane obrazy trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 7, w którym opowiedziałem o rozbiciu Sojuszu Trzech Cesarzy oraz afgańskiej intrydze żydowskiego agenta. Serdecznie zapraszam na odcinek 8 pod tytułem Angielskie Towarzystwo.